Dzień dobry ponownie. Dzisiaj zajmiemy się zdolnością skupiającą soczewki, ale jeszcze zanim zdefiniujemy to pojęcie, to jeszcze rozwiążemy ostatnie zadanie z soczewek, takie dość trudne, z układu soczewek. I dopiero później przejdziemy do tej zdolności skupiającej. Jest to zadanie 13.5.19 ze strony 152 z trzeciego zbioru nowej ery dla programu rozszerzonego z fizyki. I może treść jak zwykle przedstawię. To jest to ostatnie zadanie z 3 gwiazdkami, czyli powinno być chyba najtrudniejsze. No i czytam treść, to jest dość długie. Na rysunku przedstawiono układ trzech soczewek skupiający S1 o ogniskowej F1 w lesie 5 cm, rozpraszający S2 o ogniskowej F2 w lesie -6 cm i skupiający S3 o ogniskowej F3 w lesie 15 cm. Odległość między soczewkami S1 a S2 wynosi L1 w lesie 11 cm. I pytanie jest, w jakiej odległości L2 od soczewki S2 powinna, czy od drugiej soczewki powinna znajdować się soczewka ta trzecia S3, aby równoległa wiązka światła padająca na soczewkę tą pierwszą po wyjściu z układu pozostała równoległa. Zadanie rozwiąż rachunkowo i graficznie. No i mamy te 3 soczewki, soczewkę skupiającą tą pierwszą, potem rozpraszającą drugą i skupiającą trzecią. Odległość między pierwszą i drugą to jest L1, jest podana ta odległość. Odległość między drugą a trzecią jest L2 i właśnie tą odległość musimy znaleźć i teraz warunek jest taki, że wiązka równoległa pada na pierwszą soczewkę, zostaje skupiona. Potem ta wiązka pada na soczewkę rozpraszającą, więc te promienie zostają rozproszone częściowo i potem po przejściu przez soczewkę trzecią powinna ta wiązka być nadal równoległa. Zaraz tu rysunek jest tu decydujący. Ale też zauważmy jedno, że tu pewne wartości liczbowe są bardzo istotne. Że odległość między soczewką pierwszą a drugą, zresztą ja zaraz pokażę rysunek dużo większy, ale tam jest już dużo innych rzeczy narysowanych, więc na razie skupię się na tym rysunku. Odległość między soczewką pierwszą a drugą, to jest to L1, to jest 11 cm. A teraz zobaczmy, ogniskowa soczewki pierwszej S1 to jest 5 cm, czyli po prawej stronie od soczewki pierwszej 5 cm. Długość ogniskowej tej soczewki rozpraszającej to jest 6 cm i z obu stron oczywiście ta soczewka ma te dwa ogniska o odległości 6 cm. To minus to wiemy co znaczy, że chodzi o to, że to jest pozorne ognisko, ale odległość tego ogniska F2 od soczewki drugiej to jest 6 cm, tak? I widzimy, czyli od ogniska tej soczewki rozpraszającej do tej soczewki to jest 6 cm, a od soczewki pierwszej do ogniska soczewki tej pierwszej jest 5 cm, czyli 5 cm i 6 cm daje nam L1, czyli 11 cm. Czyli widzimy, że ognisko soczewki S1 jest w tym samym miejscu, w którym znajduje się ognisko soczewki S2, tej drugiej. I to trzeba właśnie zauważyć. No dobrze, no i teraz już przejdźmy do rozwiązania, zaraz dane wypiszemy, no i najważniejszy jest ten rysunek. Jak dobrze się narysuje rysunek, to zadanie, choć ono jest trudne, ale właśnie trudność polega na zauważeniu pewnych tu rzeczy, ale my najpierw narysujemy, to wtedy wszystko się to okaże. Więc mamy tak, te 3 soczewki, raz, dwa, 3.
Ja nawet narysowałem, starałem się te odległości wszystkie między tymi soczewkami, ponieważ obliczyłem już to L2, więc nawet znałem tą odległość między soczewką S2 i S3, to wszystkie te odległości dobrałem w takich proporcjach, w jakich są podane wartości liczbowe. Więc właściwie rysunek jest dobrze odzwierciedla to całe zadanie. Tak? I teraz mamy tak, soczewkę skupiającą, wiązka równoległa pada na tą soczewkę skupiającą tą pierwszą, promienie równoległe zostaną skupione w jednym punkcie zwanym ogniskiem tej pierwszej soczewki, to jest ten punkt F1, no ale one dalej się przemieszczają i padają na soczewkę tą rozpraszającą. I właśnie zauważyliśmy, że odległość od tego ogniska soczewki pierwszej do soczewki drugiej jest równa 6 cm, no bo to jest L1 minus F1, czyli 11 minus 5 to jest 6 cm, a 6 cm to ma również ogniskowa soczewki drugiej, czyli odtąd dotąd to jest też 6 cm, czyli ten punkt jest jednocześnie ogniskiem soczewki tej rozpraszającej, ogniskiem pozornym, pamiętajmy. No i teraz te promienie, które tu zostaną skupione przez pierwszą soczewkę w jednym punkcie, dalej się przemieszczają, tak? I trafiają w soczewkę tą rozpraszającą, więc ona odchyli te promienie właśnie pod większym kątem. Teraz ten promień będzie się przemieszczał względem tego kąta, kąt oczywiście między promieniem a tą główną osią optyczną. Mówię o tym kącie. Ten kąt się teraz tu zwiększył. Tak samo ten drugi promień został częściowo rozproszony. I te promienie padają teraz na soczewkę tą trzecią skupiającą i teraz w takiej odległości należy umieścić tą soczewkę skupiającą tą trzecią, aby te promienie po przejściu przez tą trzecią soczewkę też były równoległe, czyli że wiązka równoległa na końcu też była równoległa po przejściu przez cały ten układ. No i teraz zauważmy, że jeżeli te promienie właśnie po przejściu przez soczewkę tą rozpraszającą są rozbieżne, ale ich przedłużenia się przecinają w jednym punkcie. Teraz pytanie, co to jest za punkt? No to pamiętajmy o tym, że w optyce geometrycznej obowiązuje zasada odwracalności biegu promienia. No teraz gdybyśmy mieli teraz promienie równoległe padające z tej strony na tą soczewkę trzecią, no to promienie równoległe po przejściu przez soczewkę skupiającą skupiają się w jednym punkcie zwanym ogniskiem, czyli gdyby nie było tej soczewki, to te promienie by się skupiły właśnie w tym punkcie, czyli ten punkt byłby ogniskiem soczewki trzeciej, czyli ten punkt, w którym się przecinają przedłużenia tych dwóch promieni, jest ogniskiem soczewki trzeciej. Ogniskiem soczewki trzeciej, tylko oznaczyłem tu F3. F1, ognisko soczewki pierwszej, ten sam punkt jest jednocześnie ogniskiem soczewki drugiej, a ten punkt jest ogniskiem soczewki trzeciej, no bo promienie równoległe, gdybyśmy zmienili kierunek biegu tych promieni, to promienie równoległe padające na tą trzecią soczewkę zostałyby skupione w jednym punkcie, właśnie w tym punkcie F3, który byłby ogniskiem tej soczewki. No i teraz ważne jest napisanie jakiegoś związku między tymi odległościami, ale może najpierw właśnie zaznaczmy te ogniskowe, więc tak, odległość od tego punktu do tego punktu to jest ogniskowa pierwszej soczewki. Odległość od tego punktu do tego punktu to jest, ponieważ to jest ognisko również te pozorne soczewki S tej drugiej, no to odległość odtąd dotąd to jest również długość ogniskowej tej drugiej soczewki rozpraszającej. Czyli to jest, tu biorę wartość bezwzględną, ponieważ oni nam podali tą wartość F2 w ich konwencji, czyli ten minus oznacza tylko tyle, że jest to soczewka rozpraszająca, ale długość ogniskowej drugiej soczewki to jest wartość bezwzględna z tej liczby.
A to jest ta wada właśnie tej konwencji właśnie, gdzie to ogniskowa i Y, czy odległość przedmiotu, obrazu od soczewki jest czasami dodatnia, czasem jest ujemna. Dlatego nie polecam tego, ale no, tu spotykamy się z takim oznaczeniem, musimy sobie z tym radzić. Teraz już, tak jak powiedzieliśmy, ten punkt F3 jest ogniskiem soczewki trzeciej, czyli od tego punktu do soczewki trzeciej to jest ogniskowa soczewki trzeciej. I teraz zadanie, jeżeli chodzi o samo obliczenie, nie jest trudne. Trzeba znaleźć tu taki punkt, znaczy musimy gdzieś znaleźć jakieś źródło światła i jego obraz. I teraz potem trzeba napisać równanie tej soczewki, dzięki której ten obraz powstaje. I tu zauważmy, że zresztą to później zapisałem tu niżej, ale to jeszcze zaraz przejdziemy do tego zapisu. Więc zauważmy, że te promienie, które zostały równoległe po przejściu przez soczewkę pierwszą, zostały skupione w jednym punkcie i one później z tego punktu wychodzą w takich kierunkach, tak jakby w punkcie tym F1 czy F2, bo to jest ten sam punkt, jakbyśmy mieli punktowe źródło światła. Czyli gdybyśmy tu mieli punktowe źródło światła, to z niego promienie by wychodziły w każdym kierunku, między innymi w takim i w takim, zostałyby rozproszone przez soczewkę tą rozpraszającą, ale czyli tu nie powstałby obraz po tej stronie, zresztą bo wiemy, że soczewka, dzięki soczewce rozpraszającej nie tworzymy obrazu rzeczywistego, tylko obraz pozorny, ale właśnie ich przedłożenia się przecinają w tym punkcie, czyli tu powstaje w punkcie F3 powstałby obraz pozorny źródła światła, które byłoby punktowego źródła światła, które byłoby w punkcie F2 czy F1, bo to jest ten sam punkt. Czyli gdyby tu było punktowe źródło światła, to punkt F3 byłby obrazem tego źródła światła, znaczy utworzonym przez tę soczewkę rozpraszającą, tą drugą. Czyli właśnie to my zrobimy, że napiszemy równanie soczewki tej drugiej, gdzie tu będzie źródło światła, więc ta odległość będzie odległością przedmiotu świecącego od soczewki, a tu będzie obraz, czyli ta odległość odtąd dotąd to będzie odległość obrazu od tej soczewki. Czyli to będzie nasze X, a to będzie nasze Y. No i ponieważ piszemy równanie soczewki rozpraszającej, to w tej naszej konwencji, czy gdzie wszystkie wartości x, y i f są dodatnie, no to przypominamy sobie, no jeszcze może tu zapiszmy najpierw tu wcześniej jeszcze, że L1 minus F2, czyli L1 minus, przepraszam, minus, no to jest L1 minus F1. No, błąd wykryty. Więc jeszcze raz Więc L1 minus F1, czy to jest od tej długości, jak odejmiemy tą długość, to otrzymamy tą długość. I okazuje się, że ta długość jest równa długości ogniskowej tej drugiej soczewki, o czym mówiliśmy. Czyli to jest potwierdzenie tego, że ten punkt jest jednocześnie ogniskiem pierwszej i drugiej soczewki. No i teraz ten wniosek ostatni, że z punktu F1, czyli z tego punktu promienie F2 to napisane, ale to jest ten sam, z punktu F2 promienie wychodzą tak, jakby w tym punkcie znajdowało się punktowe źródło światła. Jego obraz, pozorny oczywiście, znajduje się w punkcie F3, który jest jednocześnie ogniskiem soczewki S3. Czyli to podsumowanie tych naszych wniosków. No i teraz tu piszemy równanie soczewki S2. I teraz co pamiętamy, że to jest soczewka rozpraszająca, więc jest pozorne ognisko i pozorny obraz. Czyli pozorne ognisko i pozorny obraz. No to w takim razie piszemy to równanie, ponieważ jest pozorny obraz, więc przed tym wyrażeniem zawierającym y jest minus, bo u nas y jest odległością, czyli wielkość dodatnia,
I jest również minus przed wyrażeniem zawierającym ogniskową z tej soczewki rozpraszającej. I żeby pozbyć się tego problemu z tym minusem, który oni użyli właśnie w tej konwencji, zapisali to ogniskową z minusem, podkreślając, że jest to znaczy ognisko pozorne, to my bierzemy wartość bezwzględną, czyli już mamy w tej chwili tu w mianowniku długość ogniskowy, a ten minus umieszczamy na początku, podkreślamy, że to jest pozorne właśnie ognisko, czyli przetłumaczyliśmy to do naszej konwencji. No i teraz co my wiemy? To x2 i y trzeba wyrazić przez te wielkości, które znamy, ogniskowe i odległość L2 czy L1. Znaczy L2, bo szukamy L2, więc zauważmy, że to nasze x to jest nic innego, tylko długość ogniskowej tej drugiej soczewki, tak? Czy x, odległość od F2 do tej drugiej soczewki, to jest długość ogniskowej tej drugiej soczewki, a nasze y, no to spójrzmy, y to jest ta odległość, no to jest ta cała odległość, czyli F3 pomniejszona o odległość między tymi soczewką drugą a trzecią, czyli jak odejmiemy od tej całej odległości, czy takiej długości, tą długość L2, to otrzymamy to y, czyli y to będzie F3 minus L2. Już nasza niewiadoma L2 się tu pojawi, czyli y to jest F3 minus L2. No i teraz wystarczy dokonać takich podstawień. W miejsce x wstawiamy długość ogniskowej tej drugiej soczewki. W miejsce y wstawiamy tą różnicę F3 minus L2 i to L2 jest to co szukamy. I no jak wstawimy, to będziemy mieli równanie z jedną niewiadomą, gdzie L2 będzie do obliczenia. No i to właśnie, więc wstawiliśmy tu właśnie, dokonaliśmy tych podstawień i teraz mamy obliczyć z tego L2. No to najpierw przenosimy ten wyraz, bo to jest z minusem, więc ten wyraz na prawą stronę, a ten wyraz na lewą. Zresztą te wyrazy są identyczne będą wtedy, więc jak przeniesiemy ten na lewą stronę, to będzie tu dwa takie wyrażenia będą, więc będzie 2 przez wartość bezwzględna F2, no a to wyrażenie, po prostu minus zniknął sprzed tego wyrażenia. Teraz wymnażamy, jak to mówicie, na skos czy na krzyż, więc wymnożyłem te dwa wyrazy przez dwójkę i to F2 przez jedynkę i szukam L2, no to jest z minusem, no to przenoszę na prawą stronę wyraz z L2, na lewą stronę wyraz z tą ogniskową, no tam zamieniłem strony jednocześnie i dzielę przez dwójkę wstawiam wartości liczbowe i wychodzi 20. Tu jeszcze te wartości liczbowe tam pokazałem przez moment, ale jeszcze raz przypomnę, bo dane wypiszmy. Więc dane są ogniskowa F1 5 cm, ogniskowa F2 w ich konwencji to jest minus 6 cm, F3 15 cm, R1 było 11 cm i szukamy L2, tak? Więc te wartości podstawiamy i otrzymujemy 12 cm. No i to zadanie to było z 3 gwiazdkami, więc właściwie ono nie było przesadnie trudne, ale właśnie, ale gdybyśmy nie zauważyli, że pewne punkty, że ogniska F1 i F2 są w tym samym punkcie oraz, że ten obraz, który powstaje w punkcie F3, to jest, że ten punkt F3 to jest właśnie ognisko tej trzeciej soczewki, to wtedy byłby dość duży problem. Więc zadania stają się łatwe w momencie, kiedy pewne rzeczy się zauważa. Jak się ich nie zauważy, to praktycznie nie można nawet zacząć rozwiązania. No dobrze, i teraz przejdźmy do tego głównego celu tej lekcji, głównego tematu, więc zdolność skupiająca soczewki. I tu nie zajmę się dzisiaj wyprowadzeniem, tylko skupiamy się na zadaniach, także że z wyprowadzeń Was nikt nie zapyta, a czasu do matury jest mało. Dlatego już wzór Wam na zdolność skupiającą, zdefiniuję zdolność skupiającą soczewki, wzór podam, będziemy ten wzór stosowali, a w wolnym czasie jeszcze to wyprowadzenie się pewnie pojawi.
Więc zdolność skupiająca soczewki oznaczamy literką duże Z i to jest po prostu odwrotność ogniskowej. No to jednostka zdolności skupiającej wynika z tego wzoru. To jest jednostka lewej strony, jest to na jednostce prawej strony. Długość ogniskowa to jest długość, czy wyraża się w metrach, czyli jednostka prawej strony to jest 1 przez metr i to się nazywa dioptria. Zwykle się oznacza literką duże D, ale też to jest zamęt, jeżeli chodzi o oznaczenie. Także nawet w waszym zbiorze nie użyli tego skrótu D, tylko napisali po prostu dioptria i powtarzają to całe słowo, no ponieważ właśnie nie ma znaczy takiej jakby zgody na świecie w oznaczeniu tej dioptrii. Więc żeby nie było wątpliwości, napisali po prostu dioptria. Więc ja to powtarzam. I ta odwrotność ogniskowej, czyli zdolność skupiająca, soczewki zależy od bezwzględnych współczynników załamania materiału, z którego wykonana jest soczewka, to jest NS, zaraz to zdefiniuję, i bezwzględnego współczynnika załamania otoczenia soczewki, czy tego ośrodka materialnego, który jest na zewnątrz soczewki. I zależy również od promieni krzywizn. Tu zakładamy, że te soczewki nasze są fragmentami, te powierzchnie soczewek są fragmentami kul o pewnych promieniach, więc jeszcze ta zdolność skupiająca, czyli odwrotność ogniskowej, zależy również od właśnie tych promieni krzywizn, bo zawsze są dwie krzywizny, tak? I ten wzór jest ja podaję zwykle w takiej formie, ale często jest podawany, jakbyście podzielili NS przez N0 i potem M0 przez N0, czy mielibyście NS przez N0 minus 1. I w tej formie jest często podane. No w waszym zbiorze akurat jest podany w tej formie. Ja wolę ten zapis, ale to jest kwestia pewnie przyzwyczajenia jakiegoś. Nie lubię takich mieszanych wyrażeń, bo to zwykle są problemy z przekształceniem. No i teraz jeszcze zdefiniujmy, że to NS to jest bezwzględny współczynnik załamania soczewki, NO bezwzględny współczynnik załamania otoczenia. I my już jak omawialiśmy falę, to tam właśnie zdefiniowałem wam współczynnik, tam wyprowadzone było prawo odbicia i prawo załamania i między innymi było wprowadzone pojęcie bezwzględnego współczynnika względnego i bezwzględnego współczynnika załamania. Ale przypomnę, że bezwzględny współczynnik załamania to jest stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku. Ponieważ prędkość światła w próżni jest największą prędkością możliwą, to nigdy to V nie będzie większe od C. Najwyżej to V może być równe C, na przykład dla próżni. I wtedy dla próżni to V jest równe C, czyli N równa się 1, bo C przez C wyjdzie 1. Ale to nigdy to N nie będzie większe od 1. I teraz to C to jest prędkość światła w próżni, V prędkość światła w danym ośrodku. I teraz dla próżni, jak mówiłem, że V jest równe C, więc ten bezwzględny współczynnik załamania próżni to jest 1, a dla powietrza jest ta prędkość światła w powietrzu jest zbliżona do prędkości światła w próżni, dlatego będziemy przyjmowali, że jeżeli powietrze jest tym otoczeniem soczewki, to jego bezwzględny współczynnik załamania jest przybliżenie równy też 1. No i jeszcze to R1, R2 to są promienie krzywic z soczewki i uwaga, że te promienie, oczywiście osobno, trzeba sprawdzić każdy osobno, jeżeli te promienie są, zapisujemy w tym równaniu jako wielkości dodatnie, czy dany promień jako wielkość dodatnią, jeżeli powierzchnia jest wypukła soczewki, a jeżeli powierzchnia soczewki jest wklęsła, to wtedy te promienie wstawiamy jako wielkości ujemne. Czyli R1 lub R2 większe od Z, jeżeli powierzchnia wypukła, i R1 lub R2 jest mniejsze od Z, jeżeli powierzchnia wklęsła. No ale jeżeli może być soczewka na przykład płasko wypukła czy płasko wklęsła, to jeżeli jest jakaś powierzchnia soczewki jest płaska, no to powierzchnia płaska jest częścią powierzchni kuli o nieskończenie wielkim promieniu. Czyli wtedy przyjmujemy, że R1 lub R2 jest równe nieskończoność. No a jak R jest równe nieskończoność, to odwrotność R, czyli 1 przez nieskończoność, to jest 0. Czyli wtedy po prostu, jak mamy powierzchnię płaską, jedną z tych powierzchni ograniczających soczewkę jest powierzchnia płaska, no to wtedy to R jest nieskończoność równy, a 1 przez nieskończoność jest 0, czyli po prostu ten jeden wyraz nam znika.
jeden wyraz nam znika. No i już mamy zdefiniowaną zdolność skupiającą soczewki. No teraz trzeba jakieś zadania zrobić, przećwiczyć teraz umiejętność obliczania z tego wzoru czegokolwiek. No i przechodzimy do zadania kolejnego. Więc zadanie 15.5.12 strona 150. Jak zwykle muszę pokazać tu treść zadania. Cofamy się o jedną stronę. O. To jest tu do tego rysunku. Zadanie 15.5.12 strona 150 i podpunkt A. Oblicz zdolność skupiającą płasko wklęsłej soczewki szklanej o współczynniku załamania NS równa się 1,56 i promieniu krzywizny R duże równa się -0,4 metra. No i jeszcze druga część B. Do soczewki o parametrach podanych w podpunkcie A nalano wody o współczynniku załamania NW równa się 1,33. Oblicz zdolność skupiającą tak powstałego układu optycznego. No i teraz mamy właśnie najpierw tą soczewkę, bo to ujemny promień, znaczy, że jest wklęsła soczewka, powierzchnia, czy tak? Więc na razie tego nie ma, co jest na górze, tylko mamy tą soczewkę na dole, czyli to jest wklęsła część, tak? I tu płaska, czyli płasko wklęsła. Dopiero później nalano tu wody i to jest ta górna część, to jest ta woda i utworzyła się soczewka i my mamy obliczyć zdolność skupiającą tego układu całego. Ale my obliczymy osobno zdolność skupiającą tej soczewki płasko wklęsłej i potem tej drugiej. Ta druga to będzie płasko wypukła. No i wypiszmy dane. Też rysunek tam mam narysowany, więc trochę większy będzie rysunek. Zaraz wypiszemy dane, czyli wypiszemy NS równa się 1,56, promień krzywizny R duże. To czy jest R duże, czy R małe, oni akurat oznacza R duże, ale to nie ma znaczenia, ale my się dostosujemy do tego, czyli R duże równa się -0,4 metra i NW, znaczy bezwzględny współczynnik załamania wody 1,33. No i teraz, co dane wpisałem. No jeszcze tu dopiszmy bezwzględny współczynnik załamania tego powietrza, które jest na zewnątrz. To jest u nas, tak jak mówiliśmy, zbliżony do 1, więc zapiszmy, że to jest 1. I czego szukamy? No, szukamy zdolności skupiającej tego układu soczewki, ale najpierw obliczymy zdolność skupiającą soczewki tej pierwszej, tej płasko wklęsłej i potem tej drugiej, czyli utworzonej przez tą wodę. Też ta woda tworzy nam też soczewkę, tylko jaką? Płasko wypukłą. No to zacznijmy od tej soczewki płasko wklęsłej. No to stosujemy nasz wzór na zdolność skupiającą. Więc patrzymy, więc ten wzór, czyli Z to jest to 1 przez R, no to może nawet tu napiszę od razu, równa się Z, o, czy, no jeszcze tu coś nie chce się, o, jest. Więc wzór na zdolność skupiającą mamy tu, ja w tej formie będę zapisywał, więc u nas jest ta pierwsza soczewka, to jest ta ze szkła, to jest płasko wklęsła. Więc mamy no jeszcze raz, mamy płasko wklęsłą, czyli ten jeden z tych promieni jest równy nieskończoność, czyli że jedno z tych wyrażeń to będzie 0, no bo jest płaska, tak, z jednej strony, czyli promień krzywizny jest nieskończenie wielki, to się równa 0, więc 1 przez nieskończoność to jest 0. Zostaje nam tylko jeden wyraz, 1 przez R, to R duże, 1 przez R duże, to jest to ujemne R duże. I teraz tu będzie, ponieważ ze szkła jest, to tu będzie NS, czyli znaczy to S oznacza soczewkę, ale u nas to NS będzie oznaczało szkło
w tym przypadku, no bo z tego jest nasza soczewka wykonana, i dzielimy przez współczynnik załamania otoczenia, czy to jest powietrze, to u nas to będzie 1, tak? Czyli to będzie 1, to będzie 1, a to będzie nasze NS, gdzie NS będzie w tym przypadku to jest bezwzględny współczynnik załamania soczewki, a ona jest wykonana ze szkła, więc u nas będzie to bezwzględny współczynnik załamania szkła. I ten jeden wyraz zniknie, a tu będzie to R duże. No i to zapiszmy to właśnie. I tak napisałem, że tu jest nieskończoność, bo ta płaska powierzchnia to jakby jest częścią kuli o nieskończenie wielkim promieniu. Bezwzględny współczynnik załamania otoczenia to jest 1, więc tu wchodzi, a to jest bezwzględny współczynnik załamania szkła, bo z tego jest wykonana ta soczewka, to szkło jest, tak? No i więc to jest 0, no i przez jedynkę no nie trzeba dzielić, znaczy, bo dzielenie przez jedynkę to nie zmienia wartości, więc zostaje ns minus 1 raz 1 przez r, no i wstępem wartości liczbowe 1,56 minus 1 i tu jest 1 przez minus 0,4 metra. Tu jak to odejmiemy, wyjdzie 0,56, jak dzielimy przez 0,4 wyjdzie 1,4 dioptrii. Oczywiście minus jeszcze tu się pojawi, tak? Czy widzimy, że ta pierwsza soczewka jest soczewką rozpraszającą, ponieważ ma ujemną zdolność skupiającą, czyli ujemna wartość ogniskowa jest, bo jest to w tej konwencji podane, tej ich konwencji, gdzie jak jest pozorne ognisko, to wtedy jest ujemna wartość ogniskowej u nich. No i teraz druga soczewka. Teraz mamy tą soczewkę z wody, która się utworzyła tu, czyli płasko wypukła, więc tamta była płasko wklęsła, teraz mamy płasko wypukłą, tą z wody. No to podobny ten sam wzór, więc mamy zdolność skupiająca, to jest znaczy bezwzględny współczynnik załamania tego materiału, z którego jest soczewka wykonana, czyli bezwzględny współczynnik załamania wody, NW, minus bezwzględny współczynnik załamania otoczenia, czyli powietrza, czyli to będzie 1 i tu jest też 1, bo to jest NO i NO, czyli, więc to jest 1, tak? No i teraz ta powierzchnia jest wypukła, dla tej soczewki to jest wypukła, więc promień musimy wstawić dodatni, ale jeżeli my chcemy wykorzystać ten promień, który jest, a on jest ujemny, a my musimy wstawić tu w mianowniku dodatnią wartość, no bo jest wypukła powierzchnia, no to jeżeli to jest ujemna wartość tego R, a ma być dodatnia, no to musimy ten minus napisać na początku, jeżeli to R oznacza to R, które oni nam podali w tej konwencji. Jeżeli ona jest ujemna, musi być ta wartość dodatnia w mianowniku, więc bierzemy z minusem tą wartość, tak? Albo wartość bezwzględną można też wziąć tego R, albo w tym właśnie, że tu są dwie możliwości. Albo byśmy tu mogli zapisać wartość bezwzględną z R, albo piszemy minus R, bo minus R to jest minus 0,4, czyli też to wychodzi nam wartość bezwzględna tego R. Jak patrzyłem w tym zbiorze, to oni posługiwali się wartością bezwzględną tego R, a ja po prostu zauważyłem, że jeżeli ta wartość ujemna ma być dodatnia, no to bierzemy po prostu minus, wystarczy minus wziąć przed tym R i to też uzyskujemy wartość bezwzględną. Więc minus R. No i teraz ta druga powierzchnia jest płaska, więc tu jest promień krzywizny, jest nieskończoność, więc to wychodzi nam 0. No i teraz po drobnych przekształceniach ten minus wyprowadziłem tu na początek, no i wstawiamy wartości liczbowe, więc tu będzie tej różnicy 0,33. 0,33 dzielimy przez 0,4, wychodzi 0,825, ten minus 1 z minus 1 się zredukuje, czyli mamy 0,825 dioptrii. No i teraz zdolność skupiająca układu soczewek jest równa sumie zdolności skupiających poszczególnych soczewek, czyli to zdolność skupiająca teraz tego układu, czyli takiej soczewki, która powstała z tych dwóch jest równa sumie zdolności skupiających tych poszczególnych soczewek, więc i tu na dwa sposoby. Najpierw dodam te wzory, żeby wzór końcowy wyprowadzić, więc w miejsce Z1 wstawiamy ten wzór ten wzór, w miejsce Z2 wstawiamy ten wzór, no to plus minus daje minus, ten.
No i można teraz wyłączyć, tu to 1 przez r jest za pierwszym i za drugim wyrazem, więc wyłączamy to 1 przez r z obu wyrazów na początek, może też na koniec oczywiście, i wtedy w nawiasie będzie ns minus 1 minus nw plus 1 i te jedynki się zredukują, zostaje ns minus nw. Wstawiam wartości liczbowe teraz, 1 przez minus 0,4 metra, wartości tych bezwzględnych współczynników załamania wstawiamy, no i wychodzi nam minus 0,575 dioptrii. Czy widzimy, że teraz właśnie jeszcze tu wrócę, że ta pierwsza soczewka, czy ta jest, moment sobie, gdzie to patrzymy, o tu Z1, że ta pierwsza soczewka była soczewką, czy ta ze szkła była soczewką rozpraszającą, ta druga soczewka płasko wypukła, czyli ta z wody, była soczewką skupiającą, bo to zdolność skupiająca, więc również ogniskowa jest dodatnia. A teraz jak dwie soczewki mamy, to wynik jest ujemny, czyli ten układ jest rozpraszający, czyli uzyskaliśmy soczewkę rozpraszającą. Ale można było to właśnie jeszcze inaczej zrobić, już jeżeli chodzi o wartość liczbową, tak co mówiłem, że ten sam wzór, że zdolność skupiająca układu soczewek to jest suma zdolności skupiających tych poszczególnych soczewek, więc już my obliczyliśmy to Z1, Z2, więc tu jest Z1, czyli zdolność skupiająca pierwszej soczewki, to było to tu minus 1,4 dioptrii, zdolność skupiająca drugiej soczewki to jest tu obliczona, to jest 0,825 dioptrii, i jak dodamy, wyjdzie nam dokładnie to samo co tu. No, ale dobrze jest mieć ten wzorem wyrazić, znaczy poprzez wielkości podane tylko na początku w treści zadania, a nie poprzez obliczone wielkości pośrednie. Znaczy bardziej się ceni właśnie podanie wartości, znaczy wzoru na wielkość poszukiwaną wyrażoną tylko przez te wielkości, które są podane w treści zadania. I te wielkości były tylko podane i właśnie je tu wykorzystaliśmy. No jeszcze jedno tylko zadanie zrobimy z tego. To zadanie teraz ostatnie jeszcze. Zadanie 13.5.16, strona 151. Tu muszę pokazać to zadanie. Sekunda. Tu z 3 gwiazdkami, czyli czy według nich to jest zadanie trudne, znaczy trudne, no ale musi być dostosowane do poziomu licealisty, także to trudne, ale bez przesady. Soczewka dwuwklęsła o jednakowych promieniach krzywic r równa się minus 10 cm, wykonana ze szkła o współczynniku załamania NS. Tam było NS u nas szkła, teraz NS jest. No to będziemy się stosować do ich oznaczeń. Równa się 1,5 jest zanurzona w roztworze soli o współczynniku załamania NO równa się 1,6. Podpunkt A. Wykaż, że zdolność skupiająca tej soczewki w roztworze soli wynosi Z, tu w nawiasie jest sól, równa się 1,25 dioptrii. B. Oblicz zdolność skupiającą soczewki po wyjęciu z roztworu soli. No trudno powiedzieć, dlaczego to akurat 3 gwiazdki dali, no ale właśnie, bo to zadanie jest proste w momencie, kiedy już się to zauważy. Jak się nie zauważy, to może być tam dla kogoś trudne. No teraz ja jeszcze narysuję ten rysunek, to będzie wszystko i dane wypiszemy. Więc mamy soczewkę dwuwklęsłą. To jest wklęsła i to jest wklęsła. Ja tu zaznaczyłem promień krzywizny. Promień krzywizny to jest ten promień, to jest środek tej kuli, której częścią jest ta powierzchnia. To jest promień krzywizny, jest równy właśnie to R, tylko oczywiście wartość to jest długość, więc musi być dodatnia, więc biorę wartość bezwzględną tego naszego R. I również taki sam jest promień krzywizny tej drugiej powierzchni. Czy to jest ta powierzchnia jest częścią kuli, też o promieniu wartość bezwzględna z tego R, bo R jest u nas ujemny, więc musimy wziąć wartość bezwzględną. I ona jest wykonana ze szkła.
I na początku na zewnątrz jest roztwór soli, a później w tym drugim punkcie B to na zewnątrz będzie powietrze. No to w takim razie wypiszmy dane, że bezwzględny współczynnik załamania dla szkła to 1,5, akurat tego szkła, bezwzględny współczynnik otoczenia tego roztworu soli to jest NO równa się 1,6 i promienie R1 i R2 są takie same i równe minus 10 cm, czyli to zamieniamy oczywiście na metry, bo dioptria to jest 1 przez metr, a nie 1 przez centymetr, więc to jest minus 1/10 metra. I każą nam obliczyć zdolność skupiającą tej soczewki, gdy jest ona zanurzona w soli i gdy jest w powietrzu. No to wystarczy zastosować wzory, więc jeżeli jest w soli, no to tak, zgodnie z naszym wzorem, bezwzględny współczynnik załamania materiału, z którego jest wykonana soczewka, czyli szkła, minus bezwzględny współczynnik załamania otoczenia, czyli tej roztworu soli i przez bezwzględny współczynnik załamania otoczenia. I ponieważ te promienie są identyczne i już są podane w tej ich konwencji właściwej, czyli z właściwym znakiem, więc wstawiamy teraz tu zarówno tu R, jak i tu R, czy mamy w tym nawiasie 2 przez R. No wystarczy wstawić teraz wartości liczbowe, bo już mamy, wartości liczbowe wstawiamy. Tu będzie 1,5 minus 1,6 to jest minus 1/10, 1/10 się skróci z 1/10, minus z minusem. No właśnie, to już mam, zresztą jest zapisane nawet, to jest 0,1 z 0,1 się skróci, właśnie minus z minusem i 2 przez 1,6 to wychodzi 1,25, teraz jednostka jest 1 przez metr, czyli dioptria, czyli 1,25 dioptrii. I widzimy, że jest dodatnia zdolność skupiająca, czyli w tym roztworze ta soczewka właśnie dwuwklęsła, w roztworze soli jest soczewką skupiającą, bo zdolność skupiająca wyszła dodatnia. No właśnie, to nawet zapisałem, soczewka skupiająca. A teraz, gdyby na zewnątrz był nie roztwór soli, ale powietrze, czyli bezwzględny współczynnik załamania powietrza to jest zbliżony do 1, no to mamy teraz ten wzór. Czyli to, gdzie było to NO, wstawiamy 1. No to się nie zmieniły te powierzchnie, no to jest w nawiasie 2 przez R. Wstawiamy wartości liczbowe. Ta różnica tu wychodzi teraz dodatnia, jest 0,5, tu jest ten minus się z niczym nie redukuje, 0,5 razy 2 to jest 1, 1 przez 0,1 to jest 10 i ten minus zostaje, czyli minus 10 dioptrii. Czyli widzimy, że ta sama soczewka dwuwklęsła w powietrzu jest soczewką silnie rozpraszającą, czyli mamy pozorne, znaczy ujemna zdolność skupiająca, czyli ujemna ta ogniskowa, czyli pozorne ognisko, więc soczewka rozpraszająca. No i tyle jeżeli chodzi o tą lekcję, czyli te zadania były po to dobrane, żebyśmy przećwiczyli ten wzór na zdolność skupiającą soczewki, a jednocześnie w tym zadaniu poprzednim nauczyliśmy się obliczać zdolność skupiającą układu soczewki. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.